Lizbona należy do tych miejsc, które mogą bez wahania polecić każdemu i do którego sam chętnie wrócę. Miasto nie przytłacza swoją wielkością. Pomimo tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w 1755 roku, które zniszczyło większość średniowiecznej zabudowy, można w nim zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Przegląd atrakcji w Lizbonie zaczynamy od windy, która łączy dzielnicę Baixá, położoną w dolnej części miasta, z dzielnicą Bairro Alto, położoną na wzgórzu. Ascensor da Gloria bardziej przypomina żółty tramwaj niż windę. Pokonuje trasę 276 metrów o średnim nachyleniu 18% od 1885 roku. Za przejazd można zapłacić kartą miejską i jest to opcja tańsza niż zakup biletu wewnątrz pojazdu. Zaraz przy górnym przystanku mieści się punkt widokowy Świętego Piotra z Alcantary, Miradouro de São Pedro de Alcantara, skąd doskonale widać górną część katedry Sé na tle rzeki Tak, obszerny dach dworca Rossio, a na górze zamek Świętego Jerzego. Znajdują się tu liczne punkty gastronomiczne, chociaż ja zawsze polecam restauracje poza szlakami turystycznymi, te odwiedzane głównie przez mieszkańców. Jest to miejsce występów lokalnych artystów. Czerwony most wiszący imienia 25 kwietnia nad rzeką Tak bez wątpienia kojarzy się z Golden Gate w San Francisco. Podobieństwo jest nieprzypadkowe, ponieważ budowała go ta sama firma, chociaż jest on najbardziej podobny do Oakland Bay Bridge, który również jest zawieszony w San Francisco. Z mostu mamy piękną panoramę na rzekę Tak i na Lizbonę. Jezdnia znajduje się 70 metrów nad lustrem rzeki. Długość głównego przęsła wynosi 1013 metrów. Klasztor Hieronimitów jest kwintesencją bardzo dekoracyjnego stylu manuelińskiego, który powstał i rozwijał się w Portugalii. Klasztor został zbudowany w pierwszej połowie XVI wieku jako wyraz dziękczynienia za szczęśliwą wyprawę Vasco da Gamy do Indii. Jest to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w Portugalii. Krużganek Hieronimitów jest uznawany za arcydzieło światowej architektury. Krużganek stanowi syntezę późnego gotyku oraz eksperymentalnego, bardzo dekoracyjnego i dojrzałego renesansu. Łączy symbole religijne, królewskie i elementy naturalistyczne, takie jak sznury i motywy roślinne, które współistnieją ze średniowiecznym wyobrażeniem fantastycznych zwierząt. W ołtarzu głównym znajduje się obraz ołtarzowy ze scenami męki pańskiej i pokłonem trzech króli. Czekamy na windę, jak zwykle trzeba się nastać w kolejce. Elevador de Santa Justa to winda zaprojektowana przez ucznia Gustawa Eiffla, stąd nawiązania w stylistyce do słynnej paryskiej wieży. Przejazd windą jest celem większości turystów, dlatego prawie zawsze jest do niej kolejka. Sądziliśmy, że postoimy maksymalnie pół godziny, a w rzeczywistości czekaliśmy 1,5 godziny, ponieważ nie było widać ludzi stojących poniżej. Winda jeździ ściśle według rozkładu jazdy około 4 razy na godzinę. Jest to jedyna z historycznych wind, która jeździ w pionie.
O, weszło. Jeżeli nie chcesz czekać w długiej kolejce, lepszym pomysłem jest zjazd. Tym bardziej, że sam przejazd zajmuje mniej niż 2 minuty. Zamek Świętego Jerzego, jak większość średniowiecznych zamków, został wybudowany na szczycie wzgórza. Pod zamkiem znajdują się umocnienia z II wieku przed naszą erą. Został zbudowany przez Maurów na początku XII wieku. Po przeniesieniu stolicy Portugalii z Koimbry do Lizbony, zamek stał się siedzibą dworu. W 1300 roku został przebudowany. W czasie trzęsienia ziemi w 1755 roku został poważnie zniszczony, a dopiero w latach 30. XX wieku podjęto jego odbudowę. Lizbońskie tramwaje zasługują na osobną uwagę. Trwale wpisały się w koloryt miasta. Ich dominującym kolorem jest żółty lub czerwony. Przejazd historycznego tramwaju zawsze budzi zainteresowanie. I stanął. Po tamtej stronie. Zabytkowe tramwaje czasami potrafią zaskoczyć i rozbawić podróżnych, na przykład wypadającymi drzwiami, co wzbudza ogólną radość i wpływa na koloryt podróżowania tym środkiem transportu. Drzwi wypadły, to nie jadą. Się cieszę, ale wszystko... Jeden z najbardziej popularnych motywów na pamiątkach z Lizbony to żółty tramwaj na tle katedry Sé. Budowę katedry w stylu romańskim rozpoczęto w 1147 roku i ukończono w pierwszych dekadach XIII wieku, prawdopodobnie na miejscu starego meczetu. Nasz przejazd linią 28 odbył się późnym wieczorem, ponieważ nie chcieliśmy czekać w długiej kolejce na przystanku początkowym w ciągu dnia, pomimo tego, że w Lizbonie byliśmy po sezonie turystycznym. Nocny przejazd pozwala na inne spojrzenie na miasto.
Najbardziej rozreklamowana i najbardziej oblegana jest linia numer 28, która przejeżdża przez zabytkowe centrum. Teraz widok na katedrę Se z okna tramwaju. W najwęższych uliczkach odległość od ścian budynków jest na wyciągnięcie ręki. Tak wygląda główny deptak i równoległe ulice z okna tramwaju. Ostatni przystanek. Wieża Belém, Torre de Belém, wznosi się na wysokość 35 metrów w dzielnicy Belém, w zachodniej części Lizbony. Postawiona w epoce wielkich odkryć geograficznych, jest jedyną zachowaną do dziś budowlą, wzniesioną całkowicie w stylu manuelińskim. Pierwotnie wieża strzegła wejścia do portu. W późniejszych czasach pełniła funkcję więzienia. Niedaleko Torre de Belém wznosi się 52-metrowy pomnik odkrywców. Pomnik ma kształt karaweli, a na jego obu bokach umieszczono posągi wybitnych Portugalczyków, związanych z odkryciami geograficznymi. Oprócz centralnej postaci Henryka Żeglarza upamiętniono jeszcze 32 osoby, w tym Vasco da Gamę i Ferdynanda Magellana. Jeżeli chcesz kupić oryginalną pamiątkę z Lizbony, możesz wejść do fantastycznego świata portugalskich sardynek, czyli sklepu, który sprzedaje kolekcjonerskie konserwy rybne. Wybór puszek jest naprawdę imponujący. Może warto kupić chociaż jedną, żeby obudzić w sobie kolekcjonerską pasję. A tak wygląda sklep, wesoły jak cyrk. Dorsze i sardynki królują na portugalskich stołach. Natomiast na deser możemy przekąsić ciepłe ciasteczko, malutką tartę ze skarmelizowanym na wierzchu nadzieniem budyniowym, forence z ciasta francuskiego. Pastéis de nata, bo tak się nazywa to ciastko, można dodatkowo posypać cynamonem. Mówiąc o Portugalii czy Lizbonie, nie sposób pominąć azulejos, czyli ceramicznych kwadratowych płytek pokrytych emalią w niebieskim odcieniu, które są wszechobecne na fasadach budynków i we wnętrzach. Na płytkach mogą występować proste figury geometryczne lub ich kompozycja może przedstawiać rozbudowane sceny historyczne, mitologiczne lub religijne. Mamy wtedy do czynienia z prawdziwymi dziełami sztuki. Plac Restauradores należy do typowych, reprezentacyjnych placów Lizbony. Tuk-tuki w Lizbonie są wszechobecne. Wyścig po klienta trwa od samego rana. W centralnym miejscu wznosi się 33-metrowy obelisk, który upamiętnia wyzwolenie Portugalii po 60-letniej okupacji hiszpańskiej w 1640 roku. Dwie figury aniołów symbolizują niepodległość i zwycięstwo. Wszystkie place w Lizbonie są wyłożone kostką brukową w charakterystyczne wzory. Zawsze warto się im przyjrzeć. W pobliżu wejścia do metra znajdują się dwie postacie z brązu, które przedstawiają brukarzy w czasie pracy. Przy placu Restauradores stoi budynek kinoteatru Eden w stylu Art Deco, w którym obecnie mieści się hotel. Mieliśmy okazję zamieszkać w nim kilka dni i oglądać życie na placu z górnego tarasu. Na dachu hotelu zbudowano niewielki basen, w którym można pływać powyżej dachu sąsiedniego dworca kolejowego Rossio,
obserwując jednocześnie ruchliwe centrum miasta. Rua Augusta to główny deptak Lizbony, przebiegający od placu Rossio, oficjalnie Praça Dom Pedro IV, do łuku triumfalnego Rua Augusta. Na szczycie łuku znajduje się punkt widokowy. Pomiędzy łukiem triumfalnym a nabrzeżem Tagu znajduje się plac handlowy, Praça do Comercio. 5 wieków wcześniej na tym placu znajdował się magazyn złota przywożonego z zachodniej Afryki. Rozładunek złota nadzorował osobiście król. Dworzec Rossio został otwarty w 1891 roku. Posiada bardzo dekoracyjną fasadę w stylu neomanuelińskim. Początkowo był centralnym dworcem w Lizbonie. Obecnie stracił na znaczeniu. Można stąd dojechać do Sintry, bardzo atrakcyjnej turystycznie miejscowości. Różowa ulica cieszy się popularnością wśród miłośników selfie. Po przylocie do Lizbony opóźnionym samolotem ledwo zdążyliśmy na ostatnie metro. Sytuację uratowało kupno biletów kilka tygodni wcześniej, dzięki czemu nie straciliśmy ani sekundy na zapoznawanie się z działaniem automatu do ich sprzedaży. A to już inny przejazd do stacji Oriente. Peron zaskoczył nas efektownymi, barwnymi obrazami, kompozycjami ułożonymi z płytek ceramicznych. Stacja została zainaugurowana w 1998 roku w ramach budowy czerwonej linii metra z myślą o przedłużeniu sieci do obszaru Expo 98. Kolejnym zaskoczeniem, tym razem negatywnym, byli bezdomni koczujący na wyższej kondygnacji. W jednym z przewodników wyczytałem, że naziemna część dworca ze stali i szkła ma przypominać las palmowy. Czy macie takie skojarzenia? Ocencie sami. Dzielnica o nazwie Park Narodów została zbudowana z okazji wystawy Expo w 1998 roku. Mieszczą się w niej wysokie lub zajmujące dużo przestrzeni budynki o nowoczesnym designie. Po zwiedzaniu starych dzielnic Lizbony, Park Narodów przytłoczył mnie swoim charakterem. Wielkie budynki i mało ludzi. Miałem wrażenie, jakby ta dzielnica była wyludniona. Dumą tej części miasta jest oceanarium. Pawilon przypomina lotniskowiec i jest zbudowany na molo otoczonym wodą. Kolejką linową zmierzamy w kierunku mostu Vasco da Gamy. Po drodze widać dwie wieże, São Rafael i São Gabriel. To dwa luksusowe budynki mieszkalne. Vasco da Gama Tower to najwyższy budynek w Portugalii o wysokości 145 metrów. Za opłatą można wjechać windą na taras widokowy. Drugim mostem w Lizbonie, który zasługuje na podziw, jest naprawdę imponujący most wantowy Vasco da Gamy nad ujściem rzeki Tag, który ma niemal 17 km długości. Nie ma na nim chodnika dla pieszych, dlatego można go oglądać z dołu lub z wnętrza pojazdu podczas przejazdu. Jego budowa trwała 3 lata i zakończyła się w 500. rocznicę przybycia Vasco da Gamy do Indii. Niedaleko wieży i mostu Vasco da Gamy
powstało centrum handlowe, które nazwano także imieniem Vasco da Gamy. Na koniec spojrzenie na nocną panoramę miasta.